Witajcie, nazywam się Agata Więckowska, witam na kanale Wiedza z neonatologii, mówiąc łatwo o trudnych rzeczach. Dzisiejszy odcinek to pierwsza część dotycząca wcześniactwa. Powstał na podstawie podręcznika profesora Michela Obladena The Newborn, a Cultural and Medical History. Urodzenie przed terminem porodu określane jest na podstawie wieku płodowego. Wiek płodowy to wiek pacjenta po urodzeniu podawany w tygodniach. O wcześniactwie mówimy w sytuacji, kiedy noworodek przyszedł na świat przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży. Ponieważ płód, wzrastając wewnątrzmacicznie, osiąga dojrzałość każdego dnia, w przypadku noworodków przedwcześnie urodzonych podajemy dokładną ich ukończoną ilość. Grupa późnych wcześniaków to noworodki urodzone po ukończeniu 34 tygodnia ciąży. Z kolei o skrajnym wcześniactwie mówimy w sytuacji, kiedy noworodki przychodzą na świat przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży. Wiek płodowy na przestrzeni dziejów był określany na podstawie aktualnie obowiązującego kalendarza. Pierwotnie obowiązywał kalendarz księżycowy. Opierał się on na fazach księżyca. Mierzono tutaj czas pomiędzy dwiema takimi samymi fazami księżyca, od jednego nowiu do drugiego. Średnia długość miesiąca w czasie obowiązywania tego kalendarza wynosiła 29,5 dnia, czyli miesiące miały po 29 lub po 30 dni. Z kolei kalendarz ten nie uwzględniał różnicy czasu pomiędzy ruchem księżyca a ruchem słońca, co wiązało się z koniecznością naliczenia dodatkowego miesiąca. Następnie obowiązywał kalendarz słoneczny. Jego najbardziej rozpowszechnioną wersją był kalendarz juliański z 45 roku przed naszą erą. Kalendarz ten opierał się o zmianę pór roku wynikających z ruchu obrotowego Ziemi wokół Słońca. Miesiące trwały tutaj 30 bądź 31 dni z uwzględnieniem miesiąca przestępnego. Kalendarz juliański obowiązywał w większości krajów Europy do 1582 roku, jednakże w niektórych z nich, np. w Grecji, do 1923 roku. W związku z powyższym występował dualizm dat pomiędzy niektórymi państwami w pewnym okresie. Po nim w 1582 roku wprowadzony został kalendarz gregoriański. Kalendarz ten uwzględniał występowanie wiosny kalendarzowej na półkuli północnej. Mierzył on czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej. Kalendarz ten był wprowadzany w poszczególnych państwach w różnym okresie. Kalendarz gregoriański uwzględniał także korekty wynikające z opóźnienia, jakie powstało na skutek długotrwałego obowiązywania kalendarza juliańskiego. I tak w czasie obowiązywania kalendarza księżycowego ciąża trwała 10 miesięcy, z kolei za czasów Hipokratesa ustalono czas trwania ciąży na 7 faz po 40 dni, czyli 280 dni. Na początku obowiązywania kalendarza juliańskiego Galen zwrócił uwagę na fakt, czy termin porodu należy obliczać od pierwszego dnia ostatniej miesiączki, czy od dnia zapłodnienia. W 1744 roku Hermann Boerhaave opublikował regułę Nagellego, którą potwierdził sam Franz Nagelle w 1812 roku. Reguła ta opierała się właśnie na pierwszym dniu ostatniej miesiączki. W regule Nagellego termin porodu obliczany jest na podstawie do daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki doliczane jest następnie 7 dni, po czym odejmuje się 3 miesiące i dodaje rok, wyznaczając właśnie termin porodu. Reguła ta uwzględnia także różnice wynikające z nieregularności cykli menstrualnych. Historycznie jednakże wynikało duże zamieszanie z powodu braku jednoznacznego określenia terminu miesiąc. Czy chodzi o miesiąc kalendarzowy, czy o miesiąc księżycowy. Zdarzało się, że rodziły się dzieci, które przychodziły na świat przed terminem porodu, ale z prawidłową masą ciała. Dlatego też w celu dojrzałości brano pod uwagę również urodzeniową masę ciała. I tutaj wśród dzieci przedwcześnie urodzonych wyróżniamy kilka grup. Dzieci o masie ciała poniżej 2,5 tysiąca gram to są noworodki z małą urodzeniową masą ciała, low bear weight. Z kolei dzieci z masą urodzeniową ciała poniżej 1500 gram to są noworodki z bardzo małą urodzeniową masą ciała, very low bear weight. Wśród noworodków urodzonych poniżej 1000 gram mówimy o ekstremalnie małej urodzeniowej masie ciała, extremely low bear weight. Wśród tych dzieci z małą urodzeniową masą ciała możemy wyróżnić także noworodki, których masa ciała jest adekwatna do wieku płodowego, tak zwaną grupę AGA, Appropriate for Gestational Age. Jednakże
nie tylko masę urodzeniową brano pod uwagę, jeśli chodzi o wymiary ciała noworodka, dokonywano również innych pomiarów. Skale pomiarów ciała znane były od starożytności. Skale dostosowane do pomiarów noworodka pojawiły się w XVIII wieku. I tak na przykład było znane urządzenie baromakrometr, które służyło do oceny ciężaru i długości ciała. Z kolei cefalometry mierzyły obwód głowy. Były również znane wagi typu koszykowego lub hamakowego. I pomimo, że takie urządzenia istniały, nie odnajdywały one zastosowania. Wynikało to z kilku faktów. Jedna z teorii głosiła, że dokonywanie pomiarów po urodzeniu przynosi pecha. Z kolei Kohn zauważył, że podawane wymiary są wykonywane niedokładnie. W swoim podręczniku François Maurice w XVII wieku opisał dziecko, które przyszło na świat po ukończeniu 9 miesiąca ciąży z masą ciała w przeliczeniu z funtów i uncji na 6-7 kg. Nie zgadzano się z nim, ponieważ nie było to adekwatne do rzeczywistości. Obowiązujący system miar na podstawie funtów i uncji nie odnalazł odzwierciedlenia w rzeczywistych wymiarach noworodków przychodzących na świat. W XVIII wieku Georg Stein stworzył skalę, która zawierała nie funty i uncje, ale właśnie gramy, jeśli chodzi o masę ciała, i centymetry, jeśli chodzi o długość ciała noworodka. Podał on średnie wymiary dziecka, które przychodzi na świat po terminie porodu, dziecka, które przychodzi na świat przed terminem porodu oraz dzieci z ciąży bliźniaczej, noworodka urodzonego jako pierwszy i jako drugi. Ogólna panująca ignorancja, jeśli chodzi o prawidłowość wykonywania wymiarów po urodzeniu, doprowadziła do faktu, iż zaniechano tych czynności. Początkowo stosowano jednostki w postaci łokci czy stóp, następnie stosowany był właśnie wspomniany wcześniej system oparty na funtach i uncjach, który rozpowszechnił się na terenie Europy i przedostał się również do Stanów Zjednoczonych. Jednakże po rewolucji francuskiej wprowadzono system w oparciu o gramy i centymetry, który rozpowszechnił się na terenie Europy, ale do Stanów Zjednoczonych już nie dotarł. Paryska konwencja metryczna z 1875 roku przypieczętowała międzynarodowy układ jednostek miar. Cała ta sytuacja doprowadziła do potrzeby standaryzacji pomiarów ciała noworodka po urodzeniu. Zaczęły pojawiać się wykresy wzrostu, współcześnie znane jako siatki centylowe. Pierwsze siatki centylowe dla noworodków powstały w XVIII wieku. Obecnie na sali porodowej po urodzeniu dokonujemy pomiarów ciała noworodka, oprócz masy ciała urodzeniowej oczywiście. Jest to pomiar obwodu głowy noworodka, pomiar obwodu klatki piersiowej noworodka oraz pomiar długości ciała noworodka. Pomiar obwodu głowy wykonywany jest na wysokości wypukłości potylicznej oraz wysokości wypukłości guzów czołowych. Pomiar obwodu klatki piersiowej dokonujemy na podstawie wysokości spojenia rękojeści mostka z wyrostkiem mieczkowatym oraz na wysokości dolnych kątów łopatek. Z kolei długość ciała noworodka mierzy się po tylnej ścianie noworodka z uwzględnieniem naturalnych krzywizn. Pomiary dokonane po urodzeniu są następnie odzwierciedlane na siatce centylowej. Powszechne zastosowanie siatek centylowych dla wcześniaków odnalazły siatki Fentona. Służą one ocenie wzrastania pacjenta po urodzeniu. Wśród pacjentów z zaburzeniami wzrastania wewnątrzmacicznego, tzw. JUGR, ta ocena ma szczególne znaczenie. Jest to brane pod uwagę nie tylko w czasie hospitalizacji, kiedy te pomiary wykonywane są raz w tygodniu, ale również po wypisie pacjenta ze szpitala ze współpracy z lekarzem pediatrą. Z kolei, jeśli chodzi o zaburzeń wzrastania dzieci po urodzeniu, mówimy o grupie noworodków z zaburzeniami wzrastania pozamacicznym, tzw. EUGR. Mogą rodzić się również dzieci z zaburzeniami wzrastania wewnątrzmacicznego należące do grupy noworodków urodzonych z masą ciała nieadekwatną do wieku płodowego. Jest to grupa pacjentów Small for Gestational Age, SGA. Dzieci te mogą urodzić się poniżej 10 bądź poniżej 3 centyla, kiedyś określane mianem hipotrofów. Nie tylko urodzeniowa masa ciała, ale także wiek płodowy były brane pod uwagę w zakresie określania żywotności pacjentów. Historycznie, za czasów Arystotelesa, uważano, iż punktem granicznym jest ukończenie 7 miesięcy ciąży w obowiązywania kalendarza księżycowego. Z kolei w XVIII wieku Joseph Rau zwrócił uwagę na fakt, iż o przeżywalności decyduje wykształcenie płytki paznokciowej u pacjenta bądź jej brak. W sytuacji z kolei
W XIX wieku Capuron zwrócił uwagę na przeżywalność dzieci po ukończeniu 5. miesiąca w zakresie obowiązywania kalendarza słonecznego. Pod koniec XIX wieku granicą przeżycia był 27-28 tydzień ciąży. Równocześnie brano pod uwagę także masę ciała, gdzie punkt graniczny oznaczało 1000 gram urodzeniowej masy ciała. Sporadycznie przeżywały dzieci z masą ciała 700-800 gram. I taki trend, taki stopień przeżywalności obowiązywał w kolejnych latach. Dopiero w latach 70. został on rozszerzony, do czego przyczyniło się powszechne zastosowanie inkubatorów w oddziałach noworodkowych. Obniżony został wiek płodowy do ukończonego 24 tygodnia ciąży jako granica przeżywalności, a masa ciała do masy ciała 600 gram jako urodzeniowej masy ciała świadczącej o przeżywalności. Tym niemniej słusznie zauważył w 1907 roku jeden z monachińskich pediatrów, mianowicie, aby nie trzymać się ściśle określonej dolnej granicy żywotności jedynie na podstawie pomiarów ciała, ponieważ nie są one uzasadnione naukowo. Może to prowadzić do sytuacji, że nie będzie miało szansy dziecko na przeżycie, które prezentowały cechy żywotności. Współcześnie dolną granicę przeżywalności dosyć szczegółowo określają standardy opieki nad noworodkiem w Polsce. Otóż grupa skrajnych wcześniaków to są dzieci pomiędzy 22 a 25 tygodniem ciąży. Dzieci z grupy pomiędzy 22 a 23 tygodniem ciąży w przypadku oceny szans na przeżycie bierze się tutaj pod uwagę czynniki poprawiające i pogarszające rokowanie. Z kolei u dzieci powyżej 23 tygodnia ciąży tutaj należy postępowanie po urodzeniu cechować się jak najdalej idącą uwagą i ostrożnością. W grupie noworodków, które ukończyły 24 tydzień ciąży i powyżej, resuscytacja na sali porodowej zawsze jest podejmowana. Przeżywalność wśród noworodków po ukończeniu 23 tygodnia ciąży wynosi 20-60%. Współczynnik urodzeń wszystkich wcześniaków w populacji to jest 0,5%. Jeśli chodzi o ocenę przeżywalności noworodków po urodzeniu, interesującą uwagę wysunął Hugo Lagercrantz w 2007 roku. Zauważył on, iż alternatywną granicą żywotności może być sytuacja, w której płód lub wcześniak rozwinął mózg, umożliwiający osiągnięcie minimalnego poziomu świadomości. Tym niemniej zrodziło to pytanie, jak zdefiniować świadomość. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część wcześniactwa. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy kontynuować tę tematykę. Odbędzie się za 2 tygodnie, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia!